Witam Was. Dzisiaj kolejny filmik. Dzisiaj troszeczkę zajmiemy się takim tematem jak świadome sny. Tak jest. Co to w ogóle jest? Ponieważ niektórzy z Was może nie mieli nawet jeszcze za bardzo doświadczenia z tym, na czym to polega, jak to działa i tak dalej. Pokrótce spróbuję to troszeczkę wytłumaczyć. Normalnie mamy sny, które nam się w nocy coś tam śni i po prostu niekiedy je pamiętamy, niekiedy ich nie pamiętamy, niekiedy są to bardzo realistyczne sny, zdarzają się też i koszmary, tego typu rzeczy. Wszyscy to znamy raczej i wiemy, o co chodzi. Świadome sny, moi drodzy, polegają na tym, że my w trakcie snu jesteśmy w stanie sterować tym snem. Tak, dokładnie. Sami po prostu piszemy sobie scenariusz tego snu i po prostu przeżywamy go tak, jakbyśmy chcieli, żebyśmy go przeżyli. Część z Was może to znać już pod pewnym takim pojęciem i mogliście to nawet przeżyć. Ponieważ dlaczego? Czasami bywa tak, że coś nam się śni. Mamy jakiś fajny sen, taki przyjemny przede wszystkim, i nagle się przebudzimy. Coś nas może przebudzić, ktoś może nas przebudzić i tak dalej, i tak dalej. Mamy ten moment chwilowego wybudzenia się, ale wiemy, że możemy zaraz spać dalej. Więc wtedy bardzo często, i to jest właśnie ten magiczny moment tutaj w tym, myślimy sobie o tym, a ten fajny sen, jeszcze chcę wrócić z powrotem do niego i myślimy nad tym snem i po prostu nagle zasypiamy. I ten sen dalej kontynuujemy. To jest właśnie już jak gdyby to wprowadzenie do po prostu świadomego snu. Oczywiście jest to technika, którą się trzeba nauczyć. To nie jest tak, że to tak zadziała od razu. To potrzebuje troszeczkę czasu i jest to bardzo fajna rzecz, ponieważ wtedy nie marnujemy jak gdyby dodatkowo naszego czasu, ponieważ w takim świadomym śnie możemy po prostu robić co chcemy, możemy mieć jakieś spotkania z kimś, możemy sobie jakieś różne tematy analizować i tak dalej, i tak dalej. My dalej śpimy, wypoczywamy, organizm się regeneruje, ale po prostu mamy kontrolę nad tym snem. Tutaj niektórzy wykorzystują to także do nauki na przykład języków obcych. Również świadomy sen, czyli po prostu śpią i w nocy uczą się poprzez sen języków obcych. To tutaj również działa. Często doświadczamy tego, kiedy mamy też bardzo dużo rzeczy na głowie, które musimy ogarnąć i tak dalej. I wtedy idąc spać, myślimy bardzo często o tym i część z Was może już też to przeżyła, że później w nocy Wy już te sprawy jak gdyby robicie w tym śnie. Że już po prostu to już załatwiacie, całą noc Wam się to śni. To też jest taki świadomy sen, tylko że on wtedy jest tak troszeczkę nieświadomy i często bywa chaotyczny, ponieważ tutaj trzeba po prostu pewne techniki też zastosować, żeby to wszystko miało ręce i nogi. I właśnie takie problemy też życia codziennego, które nam się też zdarzają, kiedy mamy jakieś tam i myślimy nad rozwiązaniem, również możemy wykorzystać tutaj świadomy sen po to, żeby te problemy szukać rozwiązań w nocy podczas tego snu. Czyli po prostu śpimy i analizujemy sobie różne możliwe opcje, jakby dany problem można było rozwiązać. Jest to spora oszczędność czasu i przede wszystkim wielkie korzyści, które to niesie za sobą. Co jeszcze ciekawego? Bardzo fajnie się to sprawdza. Tutaj to sprawdzano u osób, które cierpiały na tak zwane chroniczne koszmary. Czyli co by się nie położyli do łóżka, to im się cały czas jakieś koszmary śnią. I tutaj właśnie techniki świadomego snu pomogły tym ludziom po prostu wyjść z tych koszmarów. Ponieważ kiedy taki koszmar się zaczynał, ten człowiek po prostu sterował już dalej tym snem. I po prostu zamieniał ten koszmar w coś przyjemnego. Ponieważ miał pełną kontrolę nad tym snem i nie było to takie chaotyczne, że się nam śniło wszystko pomieszane do kupy. Dobra, ale może przejdźmy do tego, jak to w ogóle osiągnąć. Tak jak mówię, jest to technika, która potrzebuje czasu. Zdarzają się oczywiście wyjątki ludzi, którzy potrafią to zrobić w jedną noc. Jednak powtarzam, to są bardzo
rzadkie przypadki, że ktoś zobaczy, jak to zrobić i od razu to u niego zadziała. Dlatego nie wierzcie takim filmikom, tą metodą osiągniesz świadomy sen za jednym razem, ponieważ to może zrobić więcej krzywdy niż pożytku. Dlaczego? Ponieważ bardzo często wtedy zrażamy się do tego. Spróbowaliśmy, nie zadziałało, no, nie mam ochoty tego dalej robić, szkoda czasu. I wtedy możliwe, że już nigdy nie osiągniemy świadomego snu, ponieważ będziemy od razu zrażeni. Więc ja mówię, że to po prostu trwa, to potrzebuje czasu. To są ćwiczenia. Przede wszystkim numer 1 to jest wyciszyć się. Może tutaj pomóc też jakaś krótka medytacja przed snem, nie używać żadnych telefonów, nie czytać żadnych newsów i tak dalej. Po prostu mieć czystą głowę i skoncentrować się po prostu na danym śnie, który po prostu teraz chcemy, żeby nam się przyśnił. To jest takie pierwsze. Również nie powinniśmy mieć też żadnych jakichś denerwujących odgłosów, które mogłyby nam przeszkadzać i nas wybudzać i tak dalej, i koncentrację. Niekiedy niektórym przeszkadza nawet i tykający zegarek na ścianie, żeby to osiągnąć, ponieważ ten zegarek cały czas tam pyk, pyk, pyk i po prostu przeszkadzało to w tym, żeby osiągnąć tą pełną taką koncentrację do tego, żeby to osiągnąć. Też musimy być tego świadomi, nic na siłę. To nie jest tak, że ty to musisz teraz zrobić, musisz, ponieważ jeżeli będziesz bardzo sfrustrowany, że chcesz to osiągnąć, to ci się też to nie uda. Ponieważ ta frustracja będzie w tobie narastać i w końcu zaprzestaniesz tych ćwiczeń, bo ci się wcale nie będzie chciało już. Kolejna rzecz to jest zablokować światło niebieskie, czyli również, tak jak mówiłem, telefony, na przykład krótkie spojrzenie w telefon, te takie typowe białe światło, które często mamy z jakichś takich żarówek LED, tego typu rzeczy. Tego wieczorem nie powinno być przed snem, ponieważ to też będzie zaburzało nam tutaj poziom melatoniny w naszym organizmie, a on tutaj też jest bardzo, bardzo ważny do tego, ponieważ on się przyczynia właśnie do tego świadomego snu, żebyśmy go mogli osiągnąć. Także tutaj też to jest bardzo ważne, czyli żadnych świateł, nic i tak dalej. Najlepiej to po prostu przy tradycyjnej żarówce albo używać okularów, które blokują światło niebieskie. Kiedyś wam takie pokazywałem, jak to działa, czy żarówki, które nie wydzielają światła niebieskiego. Są różne metody. Można nawet i siedzieć przy świecy i tak dalej. Te ostatnie 2 godziny dnia są takie w sumie najważniejsze, żeby to po prostu przypilnować tego, żeby ten poziom melatoniny był. Ponieważ kiedyś jak słońce zachodziło, to ludzie szli spać za chwilkę, a dzisiaj mamy to sztuczne światło ze wszystkich stron, czy telefon, czy komputer, czy telewizor i tak dalej, i tak dalej. No i to niestety, ale blokuje nam tą melatoninę i przez to możemy mieć również problemy po prostu, żeby osiągnąć ten świadomy sen. Tak więc teraz kładziesz się do łóżka, odprężasz się całkowicie i koncentrujesz się tylko i wyłącznie na danym śnie, który chcesz dzisiaj przeżyć. Obojętnie co by to nie było, nie wiem, wyjście na kawę z kimś, to tak teoretycznie tą kawę mówię oczywiście żartobliwie, bo wiemy o tej kawie, że to tak do końca z nią nie jest. Okej. Także co byście sobie nie chcieli, na tym się koncentrujecie. Żadnych innych myśli, co muszę jutro zrobić, że jutro muszę wstać do pracy i tak dalej. Tego nie może być, bo jak to będzie wam po głowie cały czas krążyć, to z tego świadomego snu po prostu nic nie będzie. Także tylko i wyłącznie czysta koncentracja na tym. Pozycja również jest bardzo ważna, ponieważ jeżeli nie będziesz mógł tego osiągnąć, możesz przykładowo źle leżeć. Coś ci nie będzie do końca pasować i w podświadomości będzie cię to rozdrażniać i będzie ci się po prostu źle leżeć. I wtedy również nie osiągniesz świadomego snu. Jakaś inna myśl, która ci się może jeszcze gdzieś tam wkraść, że będziesz tam coś myśleć, że musisz jeszcze coś tam zrobić i tak dalej, to wtedy też może nie zadziałać i będzie to po prostu stracony czas. No i oczywiście frustracja później, że nie udało się tego osiągnąć, także przed tym przestrzegam. W świadomym śnie możesz praktycznie wszystko robić, co byś nie chciał. Co ciekawe jest, możesz czuć zapachy, czuć smaki, czuć dotyk, co byś dotykał i tak dalej. Tak jak w prawdziwym życiu normalnie, tak jakbyś to przeżywał. Wszystko
Tak jakby się to działo naprawdę, tak to mogę po prostu opisać, tylko ty po prostu sterujesz tym. Jednak co tutaj jest ważnego w tym? Ludzie, których znasz, będą mieli inne charaktery. Dlaczego? Ponieważ to jest z twojej podświadomości. Twoja podświadomość kreuje tych ludzi w tym momencie. Także mogą wystąpić tutaj całkowicie różnice między ludźmi, których znasz na co dzień, a z którymi będziesz mieć do czynienia w swoim świadomym śnie. Ponieważ tak jak mówię, te charaktery będą kreowane przez twoją podświadomość tutaj w tym śnie. I tutaj mogą być jednak różnice między tym. A więc tak, teraz jesteś całkowicie rozluźniony, kładziesz się spać i po prostu myślisz tylko i wyłącznie o tym śnie. Moment przełomowy następuje, kiedy przechodzimy w tak zwany twilight, jak ja to nazywam, czyli w ten taki dwuświat. To jest ten moment między snem a przebudzeniem. To jest taki bardzo krótki moment. I w tym momencie po prostu koncentrujesz się nad tym snem. I kiedy się tutaj w tym momencie nad nim skoncentrujesz, wiesz, że śnisz, to wtedy po prostu już kontrolujesz cały twój sen i po prostu nadajesz temu cały scenariusz, jaki by ci się żywnie podobało. Wszystko jest możliwe, nie ma ograniczeń w świadomym śnie. Wszystko da się tam po prostu przeżyć. Nie wiem, przeróżne scenariusze są i po prostu nad wszystkim masz pełną kontrolę. Jednak w trakcie tego snu musisz się dalej jak gdyby koncentrować. Musisz być świadomy tego, że ten sen teraz ty go kontrolujesz. Ponieważ jeżeli ucieknie ci ta jak gdyby koncentracja, że ty tu kierujesz tym, to ten świadomy sen zamieni się po prostu w zwykły sen znowu z powrotem, nad którym nie będziesz mieć kontroli. Także to trzeba mieć tutaj cały czas w głowie, zasypiając, że teraz panuję nad tym snem i po prostu ja tutaj robię cały scenariusz. Nie będę was oszukiwać, to nie jest proste po prostu, żeby się tego nauczyć. To jest jak gdyby chodzenie od nowa, nauka chodzenia od nowa. Jakbyście byli małym dzieckiem i po prostu uczycie się na nowo chodzić. Na takiej zasadzie to działa. To potrzebuje czasu. Przeważnie jest to około miesiąca ćwiczeń, praktycznie codziennie przed każdym snem. I wtedy udaje się już tutaj jakieś fajne, pozytywne efekty zauważyć tego, że już to zaczyna działać. Oczywiście niektórym trzeba więcej czasu. Nie u każdego to będzie w miesiąc zadziała. Tu jest naprawdę sporo różnych kwestii, na które trzeba zwrócić uwagę. I najważniejsze to wyciszenie i ta koncentracja nad tym snem i ten moment przełomowy, przejście w sen. Tutaj, żeby ten moment nam nie uciekł i żeby tu się po prostu koncentrować na tym śnie. Ja wiem, to się może łatwo mówi dla kogoś, kto w ogóle nie miał z tym styczności, ale to naprawdę bardzo fajnie działa i można efektywnie wykorzystać swój czas, opracować sobie już pewne rzeczy w nocy podczas snu, gdzie nie będziemy tracić tego czasu na jakieś bzdurne sny o jakichś, nie wiem, zielonych gumisiach czy czymkolwiek innym, nie mam zielonego pojęcia, tylko po prostu można ten czas efektywnie wykorzystać podczas tego snu i już sobie pewne sprawy porozwiązywać i na dodatek nie będziemy w ogóle zmęczeni. Rano po prostu, gdy się obudzimy, to już będziemy znali rozwiązania na wszystko, ponieważ w nocy sobie to po prostu zrobiliśmy i wtedy jest nam dużo łatwiej takie różne rzeczy w ciągu dnia załatwić. Ważne jest jeszcze to, że musisz wierzyć też w to, że ten sen istnieje i że da się to po prostu z tym zrobić tutaj, tą kontrolę nad nim utrzymać, ponieważ jeżeli nie będziesz w to wierzyć, uważasz to za bzdurę, za totalne, nie wiem, wyssane z palca, nie wiadomo co jeszcze, to nawet nie zadziała u ciebie, ponieważ wiara tutaj jest też bardzo potrzebna w to wszystko, o czym już nas taki bardzo wielki prorok kiedyś uczył, że bez wiary nie osiągniemy nic. No i to niestety działa na wszystkie dziedziny, również i na świadomy sen tutaj to działa. Także to jest taka jedna rzecz. Z dodatkowych korzyści co jeszcze? Będziecie bardziej opanowani w ciągu dnia, będziecie bardziej pozytywni, lepiej wam będzie się po prostu pracować też z innymi i tak dalej. Będziecie bardziej odporni na stres. To są też takie bardzo fajne atuty tego,
właśnie praktykowania świadomego snu. Z takich jeszcze innych ciekawostek, to powiem Wam jeszcze tak, że będziecie mieli dużo lepsze połączenie ze swoją podświadomością, jeżeli będziecie praktykować świadomy sen, ponieważ no, Wasza intuicja będzie dużo lepiej pracować w ciągu dnia, niż robi to teraz. To na pewno już wiele ludzi potwierdziło, którzy to praktykują. Ja to mogę też potwierdzić. Intuicja tutaj będzie jak najbardziej lepiej pracować. Teraz może jeszcze tak, bo na pewno ktoś mi zada pytanie, a co jeżeli mi się nic nie śni? Moi drodzy, takie coś nie istnieje. Każdemu coś się śni, ponieważ my wszyscy mamy takie same fazy snu. I każdy ma te fazy snu, tylko po prostu ty tego nie pamiętasz, że ci się coś śniło. To jest problem tutaj już bardziej taki z koncentracją, ponieważ bardzo często, kiedy wstajemy z rana, w pędzie dnia codziennego, już od razu myślimy, co musimy zrobić. Niekiedy wyskakujemy z łóżka na równe nogi i po prostu nie ma szans, żeby się nam ten sen zapisał, co nam się śniło. Chyba że on jest naprawdę bardzo intensywny, chociaż to przeważnie są jakieś takie koszmary, które się ludziom wbijają w pamięć i później to przeżywają cały dzień. Ale jeżeli był to taki normalny, fajny sen, to często można o nim zapomnieć przez pęd dnia codziennego. Więc tutaj trzeba przede wszystkim popracować nad metodami relaksacji, żeby się wyciszać. I z rana, kiedy wstajemy, to nie, o Jezus, za późno, ja już muszę lecieć, bo tu tam nie zdążę i tego tu muszę to zrobić. To nie, wstajesz, głęboki wdech, na spokojnie i pomyśleć, czekaj, co mi się śniło. Od tego bym zaczął tutaj, ponieważ nie ma opcji, że nic nam się nie śni. Wszyscy mamy te same fazy. To tutaj jest po prostu przepełniona głowa i ty tego nie pamiętasz, co ci się śniło. Jeszcze raz na koniec podkreślę, że świadomy sen jest snem, w którym masz pełną kontrolę nad wszystkim. W każdym momencie możesz go również przerwać. I są dwie opcje. Albo się wybudzić, albo po prostu przemienić go z powrotem w normalny sen, na którym nie będziesz mieć kontroli. Jednak tutaj wtedy to jest ten moment, kiedy zapominasz, czy po prostu tracisz koncentrację nad tym, że to jest świadomy sen. Wtedy on się przekształca automatycznie w zwykły sen. Także to tak pokrótce, ponieważ ten temat jest naprawdę bardzo szeroki i nic, tylko praktykować, uczyć się. Tak jak mówię, to jest jak nauka chodzenia od nowa. Nie wierzcie w to, że da się to osiągnąć w jeden dzień. Takich filmów jest sporo na internecie i bardzo często można się przez to zniechęcić, tak jak Wam mówiłem. To jest czas, tu jest czas potrzebny, praktyka, uczenie się. No i tyle, co chciałem Wam dzisiaj powiedzieć. Pewno będziecie mieli na pewno jakieś pytania, bo wszystkiego i tak nie zdążyłem tutaj powiedzieć, ponieważ tak jak mówię, temat jest naprawdę szeroki i głęboki. Ale warto się tego nauczyć. Przydatna rzecz w życiu i pomaga. Przede wszystkim w życiu codziennym. Na każdym kroku pomaga. Także tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej!